Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na podsumowanie sezonu 2024. W wideo Wietrzne Kujawy i po Jeziorze Gnieźnieńskie wspominałem o moich planach na 2024 rok. Zobaczmy, jak one wyglądały. Może jeszcze kilka słów o moich planach na ten rok. Na pewno największym planem jest sprzedanie większości rowerów. Projekt, który robię już od dłuższego czasu, czyli przerabianie starej szosy na coś w stylu gravela, a drugi to będzie taki awaryjny stary rower górski, który planuję przerobić na takie ATB z fajną kierownicą. Chciałbym też, jeśli mi czas i pieniądze pozwolą, wziąć udział w jakimś ultra, tak do 250 km. No też chciałbym z Laty Chory, to są chyba, pojechać Jesenika, Pradzieda, podjechać. No i trochę na pewno Dolnego Śląska, Opolszczyzny może. No z tych ultramaratonów to właśnie opolską pętelkę rozważam. Ultra Dziki Zachód, po Jezierza Gravel, tutaj właśnie Kujawy, Wielkopolska. Może gdzieś za granicę się uda pojechać właśnie do Czech. Na Litwę bym chciał pojechać. Większość wspominanych planów raczej się nie udała. Z rowerów sprzedałem jedynie Cross Level 3.0, a tak to raczej dokupowałem inne rowery niż sprzedawałem, więc plan się raczej niezbyt powiódł. Przeróbka szosy na gravela wyszła w miarę dobrze, chociaż ten rower już jest nieczynny. A rower górski, który miał być przerobiony na ATB, no to jest oczywiście Ludowir Skogarbój. A ta kierownica, którą pokazuję na wideo, czyli Surly Corner Bar, idzie właśnie do mnie z Chin. Jeśli chodzi o wyścigi ultra, to nie wziąłem udziału w żadnym ze wspominanych wyścigów, ale udało się w grudniu pojechać w zimowym szwungu. Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne i krajowe, o których wspominałem, no to udał się jedynie wyjazd na Dolny Śląsk, na Wzgórza Trzebnickie, a resztę będę musiał nadrobić jakoś w innym czasie, też one się nie udały. Celem, który później wyszedł w trakcie sezonu, o którym nie wspominałem w tamtym filmiku, było też zakupienie prawdziwego fabrycznego gravela i to też się udało. W kwietniu zakupiłem Crossa Eskera 2.0. Moim celem dystansowym na rok 2024 było przejechanie 10 000 km i udało się go spełnić, nawet z małą nawiązką. I myślę, że tak płynnie przejdę do garści statystyk. Aby w ciągu roku przejechać 10 000 km, każdego miesiąca musiałem pokonać przynajmniej 833 km. Jak widać, przez pół roku mi się to nie udawało, bo od stycznia do marca i od października do grudnia, jednak w okresie od kwietnia do września robiłem znacząco więcej kilometrów i cel udało się osiągnąć. Łączny dystans, jaki pokonałem w 2024 roku, to 10 565 km. Jeśli chodzi o rowery, na których pokonałem ten dystans, na przestrzeni całego roku było ich aż 11. Były tutaj zarówno składaki, rowery górskie, rower miejski, rower szosowy, no i oczywiście gravele lub rowery gravelu podobne. Jak widać na wykresie, zdecydowaną większość dystansu pokonałem na Crossie Eskerze 2.0, nawet pomimo tego, że zakupiłem go dopiero w kwietniu. Na podium znalazł się również Pulse Vulture One na drugim miejscu. No on do czasu zakupu Crossa Eskera służył mi jako główny rower, a na najniższym stopniu podium uplasował się Peugeot Triathlon, czyli szosa przerobiona na takiego niby gravela. Mając garść statystyk za sobą, myślę, że przejdę teraz do omawiania roku 2024 miesiąc po miesiącu, co ciekawego działo się każdego miesiąca. 14 stycznia przejechałem swoje pierwsze 100 km w zimowych warunkach. Temperatura była dosyć niska, bo około 1 stopnia, jednak temperatura odczuwalna wynosiła nawet -5 stopni. Dużo było wtedy lodu, śniegu, no ale jakoś udało się przejechać ten dystans. No i to też mnie zmotywowało do tego, że być może kolejnej zimy wezmę udział w jakichś zawodach rowerowych, zimowych.
Pod koniec miesiąca, czyli 28 stycznia, wziąłem również udział w swojej pierwszej imprezie rowerowej, czyli Tour de Woź, organizowanym przez Górnickie Bractwo Rowerowe. Natomiast luty to kolejny zimowy wyjazd na ponad 100 km, tym razem do zamku w Chobieni. Poranek tego dnia był naprawdę zjawiskowy. Wschód słońca i mgły otaczające drogę dodawały niesamowitego klimatu temu przejazdowi i moim zdaniem był to jeden z najpiękniejszych widokowo przejazdów w 2024 roku. 18 lutego ukazał się również filmik z testem przedniej lampki rowerowej Off Bondage EOS 610 i do dzisiaj jest to jeden z najchętniej oglądanych filmów na kanale z prawie 3000 wyświetleń. A w marcu udało się ukończyć projekt przeróbki starej szosy na gravela i z tym rowerem wyszły dwa filmiki. Jednym z nich była prezentacja projektu, a w drugim wybrałem się do Murkowskiego Jaru w okolicach Leszna. Na tym wyjeździe rower został zdecydowanie bardzo dobrze przetestowany w nieco pagórkowatym terenie. Natomiast 10 marca za cel obrałem sobie pozwiedzanie nieco Kujaw i przejazd z Inowrocławia do Poznania. Jednak warunki tego dnia były bardzo ciężkie, bardzo niska odczuwalna temperatura i silny wiatr zmusiły mnie do tego, żeby zakończyć swoją przygodę w Gnieźnie. Jednak myślę, że niewiele straciłem, ponieważ odcinek z Gniezna do Poznania już całkiem dobrze wcześniej znałem. A dystans, który pokonałem, wyniósł i tak ponad 100 km. Natomiast w drugim kwartale rozpoczęło się panowanie Crossa Escaret 2.0. Rower ten kupiłem 11 kwietnia, a już następnego dnia został on zabrany do krainy wygasłych wulkanów, gdzie odbył się przejazd z Wielisławia Złotoryjskiego do Lwówka Śląskiego. Zabrałem go również na lokalne single, ścieżki i strome podjazdy. We wszystkich tych warunkach bardzo dobrze się spisał i przez cały rok tak naprawdę później byłem bardzo zadowolony z tego roweru, o czym też mówiłem w osobnym filmiku po przejechaniu już 6000 km na tym rowerze. W kwietniu wybrałem się również na 200-kilometrowe wycieczki na Crossie Escaret 2.0, jedną do Wielkopolskiego Parku Narodowego, gdzie zaliczyłem swoją pierwszą glebę na tym rowerze, a drugą był wyjazd w okolice Chodzieży, dokąd dojechałem pociągiem i później wracałem do Poznania rowerem. Po drodze trafił mi się jeden bardzo fajny podjazd koło Chodzieży, dużo fajnych szutrów premium i był to też jeden z na pewno najbardziej udanych wyjazdów rowerowych w tym roku. Nawet pomimo tego, że wracając już w okolicach Ryczewołu miałem strasznie silny w mordę wind, że tak powiem. Pomimo przejechania ponad 1000 km, maj był dużo spokojniejszy. Na początku miesiąca wraz z żoną wybrałem się po raz kolejny do Doliny Baryczy. Tym razem startowaliśmy z Prusic i przejechaliśmy około 40 km. Jak zwykle natura nas na tych terenach nie zawiodła, mimo tego, że niektóre odcinki były dość mocno piaszczyste. Jedynym dłuższym wyjazdem tego miesiąca był wyjazd do Opalenicy, a tak poza tym to kręciłem się jedynie w okolicach Poznania i Wschowu. Czerwiec rozpocząłem od tygodniowego urlopu. Dzięki temu miałem czas, żeby odbyć dwa przygodowe wyjazdy. Pierwszym z nich był wyjazd po Jezierzu Sławskim. Jego założeniem było trzymanie się jak najbliżej linii brzegowej jezior, co zapewniło niewątpliwie wiele przygód, no ale też nie było łatwe. Drugi dłuższy wyjazd nazwałem Odrzańską Wałówką, ponieważ starałem się trzymać jak najbardziej wałów okalających rzekę Odrę i jechałem sobie z Głogowa do Ciechanowa i z powrotem. No tutaj też wiele przygód mnie spotkało i miejscami trawa była tak wysoka, że przydałaby się spokojnie maczeta. Druga połowa 2024 roku zaczęła się dla mnie bardzo przyjemnie. W lipcu miałem 3 wyjazdy powyżej 100 km. Pierwszym z nich był wyjazd ze Wschowy do Wielichowa przez Przemęcki Park Krajobrazowy. No, pogoda do końca nie dopisała, bo trochę padało po drodze, ale myślę, że nie było tak źle. 2 kolejne wyjazdy ponad 100 km odbyłem z ekipą, którą poznałem na komucie i bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Łącznie w 2024 roku przejechałem z Wami ponad 400 km i będę ich bardzo miło wspominał. Na koniec miesiąca rozpocząłem również nowy projekt, czyli objazd całej gminy i pokazywanie,
co ciekawego możemy w nich znaleźć. Na pierwszy ogień poszła gmina Szlichtingowa, jak na razie jest to jedyny odcinek z tej serii, ale mam nadzieję, że w 2025 roku będę nadal rozwijał ten pomysł. W sierpniu po raz pierwszy udało mi się pokonać magiczną, przynajmniej jak dla mnie, granicę 200 km. W przejeździe z Poznania do Sierakowa i z powrotem. Ku mojemu zaskoczeniu po tym wyjeździe nie byłem jakoś niesamowicie zmęczony. Udało mi się utrzymać też całkiem niezłą jak na mnie średnią prędkość na tym dystansie, bo około 22 km na godzinę. Drugim ważnym przejazdem w sierpniu był również wyjazd do Wronek, podczas którego miałem okazję również po raz pierwszy pojechać do Puszczy Noteckiej. Tam znalazłem naprawdę świetne trasy szutrowe ciągnące się przez dziesiątki kilometrów. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz tam powrócę, bo są to naprawdę świetne trasy na gravela. Wrzesień to również jeden z bardziej owocnych miesięcy tego roku. Pierwszym ważniejszym wyjazdem był ten na Wzgórza Trzebnickie. Dojechałem wtedy też do Wrocławia, gdzie pojeździłem sobie po wałach nadodrzańskich, które są moim zdaniem niesamowite. Miałem też całkiem sporo podjazdów. Zdobyłem też wiśniaka, a niektóre drogi w okolicznych lasach to prawdziwe gravelowe złoto. Następnie 11 września pojechałem sobie samochodem do Nowej Soli i wyruszyłem na południowe rubieże województwa lubuskiego. Podczas tej jazdy zakończyłem też swój cały przejazd kolei na rower. Jak już kilkukrotnie wspominałem, moim zdaniem dobrze, że taki szlak powstał, jednak jak dla mnie jest on nieco nudny. A na trasie trafiło się kilka ciekawych miejsc, takich jak Kożuchów, zamek na wiosce, Szprotawa czy Nowe Miasteczko. Na koniec miesiąca jeszcze wybrałem się mniej uczęszczanymi drogami do Rawicza. No i to była taka spokojna przejażdżka, chociaż troszkę doskwierał mi w mordę wind. W tym miesiącu również na poważnie zabrałem się za budowę Ludowira Skogar-Bój. O ile wrzesień był bardzo owocnym miesiącem, tak październik zaczął już okres spadkowy, jeździłem dużo mniej i tak naprawdę jedyne co mi się udało w tym miesiącu to ukończyć projekt Ludowira Skogar-Bój. Jako że projekt został ukończony, no to oczywiście trzeba było go dobrze przetestować. Jako takie miejsce wybrałem Wzgórza Talkowskie nieopodal Głogowa. Tam miałem dużo przewyższeń, ciężkiego terenu, także test wyszedł pomyślnie. Aby rozbudować nieco ten projekt, rozpocząłem również budowanie bagażnika do Ludowira Skogar-Bój, a pod koniec miesiąca jeszcze sobie pomyślałem, że zacznę projekt roweru Single Speed, który będzie takim gravelem na dobre warunki. W listopadzie również stuknęło mi 6000 przejechanych kilometrów na Eskerze 2.0 i na ten temat powstał również filmik, który jest dostępny na kanale. Mogłoby się wydawać, że grudzień to mało rowerowy miesiąc, ale z zeszłego grudnia działo się u mnie naprawdę wiele. Na początku miesiąca ukończyłem budowę bagażnika do Ludowira Skogar-Bój i oczywiście przetestowałem go w terenie. Spisał się dosyć dobrze, jednak wymagana była jedna zmiana konstrukcyjna, ale teraz już jest wszystko w porządku. 7 grudnia wziąłem udział w swoich pierwszych zawodach rowerowych, zimowy szwung, organizowanych przez Górnickie Bractwo Rowerowe. Jechałem na dystansie 100 km, który jechał oczywiście w całości w nocy. Warunki pogodowe były dosyć ciężkie, chociaż i tak lepsze niż rok wcześniej. I jestem bardzo zadowolony z udziału w tych zawodach, nawet udało mi się nie być ostatnim. Warto myślę w tym miejscu też podkreślić, że jechałem na Ludowirze Skogar-Bój, który nie jest typowym gravelem, tylko taką małą po prostu samoróbką, więc tym bardziej jestem dumny z tego wyniku. A sam koniec roku to już wyzwanie Rapha Festive 500, które udało mi się ukończyć jadąc dystans 500 km każdego dnia na innym rowerze. Na pewno było to ciekawe doświadczenie, ale raczej już nie wezmę udziału w tym wyzwaniu, no bo jednak wymaga ono zbyt wielu wyrzeczeń w okresie świąteczno-noworocznym. Na koniec jeszcze wspomnę o moich luźnych planach na rok 2025. Jeśli chodzi o dystans, jaki bym chciał pokonać w tym roku, to jest to również 10 000 km. Jednak w tym roku chciałbym to zrobić w nieco innym trybie. W zeszłym roku jeździłem tak naprawdę codziennie na rowerze. Według Strawy jedynie 3 dni przez cały rok nie jeździłem na rowerze, a teraz chciałbym to zrobić tak, że poza sezonem powiedzmy, czyli pierwsze 3 miesiące i 3 ostatnie miesiące chciałbym jeździć 4 razy w tygodniu, a w sezonie normalnie każdego dnia.
Jest również taki plan, żeby wziąć w 3 lub 4 zawodach gravelowych. No na razie rozważam Szutrozę dolnośląską, Szutrozę lubuską, Pojezierza gravel, Vanogę i może coś jeszcze po drodze się trafi. No nie wykluczam również, że po raz kolejny wezmę udział w zimowym szwungu. W głowie mam również całkiem sporo pomysłów na nowe rowery, w sensie przeróbki. Przynajmniej 3 powinny zostać ukończone w tym 2025 roku, no i Ludowira Skogarbuj też bym chciał trochę jednak w innym kierunku przebudować. O jednym projekcie już mówiłem podczas Rafa Festive 500 i to jest single speed, który będzie takim gravelem na dobre, suche warunki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie sezonu 2024 i jakieś tam moje plany na aktualny sezon. Dziękuję za to, że byliście ze mną w zeszłym roku. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną również na ten sezon. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.